Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było. W poprzednim odcinku daliście znać swojemu niezadowoleniu, że jesteście niezadowoleni z tego powodu, że pół odcinka jest powoli, opowiadam dokładnie, a pół lecę z materiałem. Dlatego zdecydowałem się, że to oczywiście zmienimy. Zdecydowałem, że numerów będzie mniej, 3 albo 4. Każdy będę opowiadał w miarę wolno i to, co tam będę chciał Wam przekazać, nie będę się z tym śpieszył. Odcinków dzięki temu, odcinki będą troszkę krótsze, nie będą miały po godzinie, ale będą troszkę miały mniej. No i te wszystkie numery będą i gry powoli omawiane, także myślę, że jest to sytuacja win-win. No i też tych odcinków będzie więcej, ja będę mógł je też częściej nagrywać z racji tego, że będą troszkę krótsze. Skończyliśmy na 6. odcinku Secret Service'u. Tutaj mamy 7 egzemplarz, 7 numer. Niestety ten, tutaj taka mała anegdotka, najgorzej mi się zachował. To znaczy on nie jest nigdzie podarty, tylko na brzegu puściło tutaj, gdzie jest okładka i boję się, żeby mi się ten numer nie rozleciał. Dlatego będziemy starać się powoli go sobie obejrzeć. Na okładce dziewczyna z Wheel of Darkness, do tego zaraz dojdziemy. Bardzo fajna gra, bardzo polecam. No i dobra, mamy to listopad 93, cena numeru 14,5 tysiąca. Reklamy jak zwykle IPS Computer Group i tutaj mamy, tutaj jeszcze były, wtedy to były takie czasy, kiedy nie podawano cen na tych reklamach. Dzisiaj, nie wiem, na przykład w PSX-ie, jeżeli jest jak reklama jakichś gier bądź jakiegoś sklepu, no to zazwyczaj tam gdzieś te ceny się pojawiają. Tutaj jeszcze cen nie było. Ok, co mamy tutaj w nowościach ciekawego? W nowościach z tego co widzę to Privateer, czyli można powiedzieć, że taki duchowy spadkobierca Wing Commandera, aczkolwiek gra bardziej nastawiona na latanie i na robienie biznesów, coś takiego. Pierwsza część była dosyć kiepska, ale w dwójce bardzo filmowa gra, w której chyba grał Clive Owen, o ile dobrze pamiętam, w intrze. Musiałem sobie to przypomnieć. Formuła 1 Grand Prix, grałem w to, bardzo fajna gra o Formule 1, jak sama nazwa wskazuje. Ciekawe było to, że w momencie, kiedy na przykład mieliśmy sytuację, że stoimy w pit stopie, był na przykład pokazany ten gościu, który trzyma to, nie wiem jak to się nazywa, nie znam się na Formule 1, ale żeby nie odjechać, ten taki znak stopu, tak? Gra była oczywiście trójwymiarowa w grafice wektorowej, ale muszę przyznać, że robiło to wrażenie. O ile dobrze pamiętam, było tutaj bardzo fajne intro, renderowane na 3D, właśnie z takim fragmentem jazdy jakiegoś tam gościa w bolidzie. Ok, Operation Blood. Nie grałem niestety na Atari, ale wygląda to troszkę jak Operation Wolf. I chyba to jest coś takiego. Natomiast Special Forces nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Miecze Waldgira 2. Tak jak mówiłem, mój ziomek z Redkini, niejaki Tomek, miał oryginalną kasetę pierwszych Mieczy Waldgira. I właśnie to był właśnie ten troll na okładce tej kasety. W dwójkę niestety nie grałem, ale to już też były czasy, kiedy ludzie się troszkę pozbywali komputerów 8-bitowych i głównie już zaczynało się pojawiać Amigi i tutaj no, ciężko mi powiedzieć, co tam wychodziło w tym czasie i jak to wyglądało, no bo nie miałem szansy zagrać, aczkolwiek ja już też miałem peceta, także już to było zupełnie dla mnie troszkę gry, od których sam odchodziłem, tak? Władcy Ciemności Avalonu też na Atari zupełnie niestety nie znam. Tutaj słuchajcie, firma Mirage zamieściła swoją listę gier, które można było kupić. I tutaj mieliśmy taki nazwę gry i na przykład opis składający się z 2 słów. Także na przykład Fist Fighter to była gra, która była ładna karate. Ładna karate, okej, fantastyczne. To już wszystko Ci mówiło, nie? Albo Para Academy, opis, komandosi. Okej. Nie wiem, co to znaczyło, ale widocznie było to dosyć istotne. Zobaczmy, czy jeszcze są jakieś idiotyczne nazwy tutaj. Ładna karate jest mega fajne. Albo na przykład Robbo. No większość osób wie, co to jest Robbo, ale w tamtym czasie niekoniecznie wiedział, co to znaczy Robbo, więc polski przebój. I co? I nic. No i mamy, słuchajcie, wersję gry na IBM PC
I tutaj słuchajcie, są ceny, więc na przykład Gunship 2000 kosztował 580 000, natomiast Prince of Persia 105 000. Xenobots, które było w poprzednim numerze 365 000. Także no ceny były ogólnie dosyć wysokie kiedyś. Teraz wbrew pozorom, pomimo oczywiście inflacji, tamtej wszystkiej denominacji, dzisiaj ceny gier są niższe niż to, co było kiedyś. Street Fighter 2 i tutaj jest ciekawostka, ponieważ ten opis, o ile dobrze pamiętam, jest w wersji na Amigę. I na Amigę Street Fighter 2 był świetny. No to była właściwie konwersja, nie mogę powiedzieć, że 1:1, bo tam chyba była troszkę ścięta ilość klatek na sekundę, ale amigowa wersja była super. I potem wydali Street Fightera 2 na PC-ta. Matko Boska, jaki to był gniot. Nie wiem co tam coś nie pykło, totalnie nie wiem co, ale zupełnie nie pykło coś, więc wow. Potem oczywiście Capcom zmaże tą negatywny taki wizerunek swojej serii, wydając Super Street Fighter 2 Turbo, do którego sobie dojdziemy w swoim czasie, który był fenomenalnym Street Fighterem. Natomiast dwójka, no to straszne było. Fast Food i Quick Snack to jest chyba w ogóle, nie wiem czy to jest dobrze podpisane, bo tu są figurki z Dizzy'ego. Trochę... Nie, no Codemasters, więc chyba tak, to są jakieś tam Dizzy, takie gry logiczno-zręcznościowe. Natomiast to jest ciekawa rzecz, Humans. Humans się pojawi prawdopodobnie w Retro Arcade w którymś momencie. To była ogólnie gra, ja to grałem na Amidze Warka, okay? Nie wiem, nie grałem w wersję na PC, natomiast to było naprawdę bardzo fajny pomysł, troszkę wzorowany, nie mogę powiedzieć, że na lemmingach, bo to nie było to. Mieliśmy kilku takich właśnie neandertali i oni musieli ewoluować z czasem, wykonywać proste zadania, typu zrobić drabiny albo jakieś inne rzeczy, żeby się gdzieś dostać. Także bardzo fajna to była gra i mam nadzieję, że ona w Retro Arcade się pojawi. Dojo Den nie grałem, także tutaj się nie wypowiadam. Dyna Blaster, pogromca gier, pogromca lekcji informatyk. Fantastyczna gra, szczególnie, że można było grać aż na 4 osoby. Gra była prosta, tak? Chodziliśmy takimi ludkami, podstawialiśmy bomby. Bomby miały kilka sekund do wybuchu, chyba 5. No i chodziło o to, żeby uciekać i nie dać się bombą zabić. W grze, podczas gry w multiplayerze zabawa była fenomenalna. To było coś absolutnie fantastycznego. Na jedną osobę nie było to takie fajne, natomiast 2 osoby było fajne. Pamiętam, że jeszcze bardzo podobny, nie wiem czy to klon, chyba nie, bo chyba wcześniej to było niż Dyna Blaster. Była gra na Commodore, która się nazywała Psycho Pigs, Psychoświnie. I tam też się chodziło, tylko że nie było takich labiryntów, też się chodziło takimi 2 świniami, na przykład na 2 osoby kiedy się grało i też się rzucało bombami. Bardzo fajna gra. Ogólnie te gry, gdzie jest totalny chaos, bo tak w Dyna Blaster można powiedzieć, że panował często totalny chaos. Na 2 osoby zawsze się lepiej sprawdzały niż na przykład jakieś, nie wiem, chodzone gry czy coś takiego. James Bond 2. W Jamesa Bonda nie grałem. Ogólnie nie lubiłem tych gier. To był taki, nie wiem co to było, delfin, foka, whatever. I on był niby takim Jamesem Bondem i mógł się tutaj na przykład jest na tym screenie tak wydłużać, żeby złapać się wyżej jakiejś tam krawędzi. Natomiast ja nigdy nie lubiłem Jamesa Bonda. Grałem w niego i chyba grałem właśnie w tego Robocop. Chyba na PC-cie, ale jakoś muszę przyznać, że mi to nie pykło. Ta grafika była strasznie taka oczojebna i to tutaj widać na tych screenach, jakieś różowo-fioletowe paseczki, to wszystko się ruszało, mieniło, można było dostać po prostu świra. Podobnie jak nie lubiłem Zula pierwszego, który był dla mnie za kolorowy, można było dostać oczopląsu i jakieś, nie wiem, migreny, także. Waxworks. Waxworks była grą tak naprawdę troszkę podobną do Elwiry, myślę. Myślę, że do Elvira Mistress of Dark. Nie grałem w nią, aczkolwiek widziałem kiedyś u kogoś, nie pamiętam, na pewno nie u Arka, bo Arek w takie gry nie grał, ale u kogoś widziałem, jak ktoś grał, także nie chcę się tutaj na ten temat wypowiadać, natomiast to jest ciekawy podpis pod tym screenem, ponieważ ogólnie te czasopisma w tamtych czasach raczej
unikały bluźnierstw, zwłaszcza na samym początku, kiedy były wydawane, a tutaj mamy podpis zmartwychwstanie w kurwystanie. I co na to pan Secret Service powie? 3 gry o ludziach pierwotnych. Prehistoric 2 był świetny. Nie mogę powiedzieć, że był zły, był świetny. Chociaż ja i tak bardziej lubiłem 1, ale 2 była świetna, było sporo nowych pomysłów, grafika była fajniejsza. Caveman Ugg Olympics pojawił się w którymś odcinku, chyba Retro Arcade, to była olimpiada ludzi pierwotnych. Ja w tą grę grałem na Commodore. Tutaj widzę, że screeny są chyba albo z Amigi, albo z PC-ta, bo one są bardziej kolorowe. Natomiast na Commodore grafika wyglądała fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie. No i tutaj te przeróżne, fajne konkurencje, które chyba dzisiaj by któreś by nie przeszły. Na przykład mieliśmy, to się nazywało Mate Toss, czyli rzut własną żoną. Faktycznie gościu ciągnął za nogę żonę do takiego koła, to jest screen z tego, obracał nią i tak jak się rzuca młotem, rzucał swoją starą, nie? Także to dzisiaj by chyba nie przeszło to. Dzisiaj by jakieś tam środowiska feministyczne zaprotestowały, że w grach jest rzut własną żoną. No i UGH. Te 2 gry nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. UGH to taka prehistoryczna taksówka. Każda plansza składała się tylko z jednego ekranu. No i woziliśmy sobie takim, nie wiem czy to widać, tu jest taki malutki helikopterek ludzi pierwotnych, którzy wchodzili do takich drzwi. Te drzwi były ponumerowane od 1 chyba do 3. No i każdy sobie wychodził, mówił, że chce jechać do numeru 1 i musiałeś go zawieźć do numeru 1. Pamiętam, że grałem w to na PC-cie, gra zajmowała bardzo dużo, bardzo mało, jakieś tam 100 kg w ogóle, jakieś takie absurdalne wielkości, ale pamiętam, że grę skończyłem, było chyba 99 poziomów czy 100 poziomów, niektóre były mega ciężkie, szczególnie pod koniec, ale sprawiała masę radochy i masę frajdy, chociaż oczywiście powtarzalna, przez te 100 poziomów w zasadzie nic się nie zmieniało, cały czas było to samo. 2 gry o policjantach. Police Quest jest to wznowiona wersja Police Questa od Sierry i Blue Force. Blue Force był grą, która nie była wydana przez Sierrę, ale przez firmę, która nosiła nazwę Tsunami. Natomiast Police Questem miałem spory problem, bo ogólnie te gry przygodowe Sierry, szczególnie Police Quest, wszystkie części wymagały w zasadzie perfekcyjnej znajomości tego, jak powinien zachować się policjant w danej sytuacji, ale to perfekcyjne. I tu chodziło o to, że w grze wypełniało się jakieś papierki, kiedy trzeba było powiedzieć to, kiedy wypełnić tamto, no dramat. Bez opisu to aż mi się nie chce wierzyć, że dawało się to przejść. A dlaczego tak było? Ponieważ przy produkcji gry pracował były policjant. Nie pamiętam jak się on nazywał, Daryl miał na imię albo na nazwisko, nie pamiętam dokładnie jak, Daryl, nie wiem. W każdym razie widać było, że była tam ręka policjanta, który zna się na rzeczy, który zjadł zęby na służbie i chciał tą służbę policyjną przenieść na grę wideo. No średnio ciekawe, bo ogólnie walczyłeś bardziej z całą biurokracją niż z jakimś nadrzędnym zadaniem. Tutaj na przykład mamy wypadek, jak widzimy, tutaj mamy morderstwo. No wszystko trzeba było dokładnie tak, jak policja by się zachowywała w danym momencie, przełożyć na grę wideo. No i mieliśmy Blue Force i tutaj ciekawostka, Blue Force mi się bardziej podobał od Police Questa. To gra była też bardzo taka policyjna i tutaj były takie sytuacje, że pamiętam na początku gry czy później musiałeś wyczyścić broń. To tak też były takie w sumie rzeczy trochę idiotyczne, bo jak czyściłeś broń, to musiałeś wyjąć wcześniej magazynek, bo jak nie, to koleś sobie strzelał w głowę podczas czyszczenia broni. Były takie rzeczy, które trzeba było niestety dbać i to jest też gry i Police Quest i Blue Force to gry przygodowe, w których można było zginąć. Nienawidziłem tego w grach przygodowych, ale to w grach Sierry było częste. Pamiętacie, w pierwszym Larym kiedyś mówiłem, że umierałeś na HIV-a, kiedy nie założyłeś kondoma podczas nocy z prostytutką. Także to były takie rzeczy w ogóle jakieś totalnie absurdalne. No i tutaj mamy Sierry, zobaczcie, nawet kiedy był jakiś wypadek, bądź jakieś było, nie wiem, przestępstwo, cokolwiek, to mieliście kody wykroczeń i kody radiowe, które trzeba było podać w momencie, kiedy zgłaszaliśmy do centrali jakieś tam zdarzenie, tak? Więc na przykład jeżeli posiadanie kokainy to jest
12755 i to trzeba było powiedzieć, tak? Albo kody radiowe, na przykład ciężki wypadek 1180, no to już były absurdy, to już były takie absurdy. Co ciekawe, Police Quest później, po trzeciej części, wyewoluuje w coś zupełnie innego, bo po trzeciej części pojawi się Police Quest SWAT, a koniec końców Sierra zacznie wydawać bardzo dobre przy okazji gry SWAT 3 i SWAT 4, czyli takie gry, które troszkę nawiązywały do Rainbow Sixa, tylko były o oddziałach policyjnych, ale SWAT właśnie wykluł się, wyewoluował właśnie z tego Police Questa, bo czwarta część Police Questa nosiła nazwę SWAT i potem była jeszcze jedna gra, troszkę podobna, właśnie taka gra turowa, troszkę podobna do Jagged Alliance i potem była SWAT trójka i SWAT 4, czyli te gry takie trójwymiarowe. Także fajna, widać, że poszli z tematem i to niezbyt się spodobało ogólnie ten temat tych gier takich mocno policyjnych. Quest for Glory nie grałem, to była też gra Sierry, troszkę mi zawsze przypominało to King Questa. Ja nie przepadałem za takimi grami, wiecie, jakieś krainy w ogóle, smoki, ogry, księżniczki. Nie lubiłem nigdy takich gier. Później polubię, to dojdziemy do tego przy jakiej grze, natomiast te produkcje Sierry jakoś tak nie za bardzo. Pamiętam, że byłem zafascynowany King Questem 5 w Top Secrecie, kiedy zobaczyłem, ale gdy zagrałem jakoś tak średnio mi się to podobało. No i Veil of Darkness, słuchajcie, to jest fantastyczny tytuł, bardzo zapomniany, bardzo chciałbym zrobić materiał o tym, w to było grane. Problem jest taki, że wersja Veil of Darkness wyszła tylko na dyskietkach w Big Boxie, nie wyszła wersja na CD. Już pamiętam 5 przez 10, natomiast chodziło o to, że gościu spadł samolotem w jakiejś takiej krainie, gdzie rządził wampir. No i naszym celem było go pokonać. Bardzo taka mroczna przygodówka z elementami troszkę hack and slasha, może bym nazwał, chociaż takim mocno delikatnym. Grafika w rzucie izometrycznym. Bardzo, bardzo dobry tytuł. Pamiętam, że bawiłem się przy tym świetnie, naprawdę. Dużo takich elementów też przygodowych, ale też elementów jakiejś takiej właśnie walki w takim troszkę hack and slashowym klimacie, tak bym nazwał. Jeżeli macie okazję, no nie wiem, nie macie pewnie okazji tego zdobyć, ale polecam, bo to jest pewnie jakiś abandonware dzisiaj, więc pewnie gdzieś tam na internecie można sobie zdobyć albo zobaczyć na internecie, na YouTubie, jak to wygląda. Polecam. Veil of Darkness, świetny tytuł. Z ciężkim sercem nie będę mógł go niestety zrobić, w to było grane, no bo nie ma, jest tylko w wersji dyskietkowej. No i kolejny symulator A10 Tank Killer. Przy okazji samoloty A10 pojawiły się w ostatnim Ace Combat 7. Co prawda można było chyba nawet je kupić, można było nimi latać. Ja akurat go nie kupiłem, ale można też te A10 właśnie kupić i nim latać. Nie będę omawiał symulatorów, bo akurat A10 nie grałem. To już były czasy, kiedy symulatory troszkę przestawały mnie interesować. Wychodziło tyle różnych innych fajnych gier, że no już jakoś to tam powiedzmy na boczny tor schodziło. History Line to gra od Blue Byte i Blue Byte to firma, która wydała pierwszych Settlersów, a natomiast nie grałem w tą grę. Widać, że jest to jakaś chyba strategia turowa. War in Russia, nie mam zielonego pojęcia co to jest, ale też wygląda właśnie na strategię turową. O, jakieś mamy tutaj dowcipasy. Słuchajcie tego dowcipasa z superów. PC, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. No ubaw popachy. Pokochałem me Atari, było z drewna i ze stali. No to wiadomo, to jest ta piosenka. Jakie tu są, słuchajcie, dowcipasy, to po prostu gacie muszę zaraz zmienić. Informatyk w klasie. Nie grajcie na Atari. Przepowiednia się spełniła, wszyscy pozdychali. Kiedy PC jest szybszy od Amigi? Kiedy obciążony 100-kilogramowym kamieniem spada z mostu do rzeki. To jaki dowcip? W ogóle dziwię się, że to wydrukowali. Jakimi gałkami pokręca dr Mengele podczas leczenia? Ocznymi. O Boże. Dobra, jedziemy. Colorado. Kolejna fantastyczna gra. Grałem w nią jeszcze w momencie, kiedy nie miałem
CD-ROMu, czyli miałem jeszcze wersję jeszcze PC-ta, znaczy tutaj jeszcze nie miałem CD-ROMu, to jeszcze nie te czasy, to jeszcze miałem na dyskietkach, tu nie chodziło mi CD-ROM, tylko o dysk twardy, nie miałem jeszcze wtedy dysku twardego. Colorado, fajna gra, taka przygodowo, nie wiem, zręcznościowa, w której sterujemy takim traperem na dzikim zachodzie. No i tam jest ogólnie są fajne, różne fajne przygody, typu spotkanie z Indianami. Tutaj mamy na przykład kanu się płynęło łódką. To taki Red Dead Redemption, praszczur Red Dead Redemption. Naprawdę, poważnie. To są te elementy, które znajdziecie w Red Dead Redemption właśnie. To bardzo, bardzo fajna gra. Trudna. W zasadzie bez opisu ciężko bardzo było ją przejść. Ja pamiętam, że z opisem ją udało mi się, ale też się męczyłem, bo tam bardzo łatwo było zginąć. Bardzo fajny tytuł. Do dzisiaj uważam, miło mi się miło wspomina i miała naprawdę na tamte czasy bardzo fajną grafikę. Wszystko oczywiście w grafice 2D i szło się w zasadzie głównie w prawo, natomiast bardzo, bardzo dobra gra. Fields of Glory niestety nie grałem, ja ogólnie w strategie takie turowe rzadko grałem, przynajmniej w te. Później się to troszkę zmieni, ale w tamtym czasie powiedzmy byłem bardziej nacelowany na jakieś gry przygodowo-zręcznościowe. Pacific War, też jakaś zręcznościówka, także zręcznościówka, strategia, także jedziemy dalej. Lens of Lore. W Lens of Lore w tą Throne of Chaos nie grałem, natomiast grałem w Guardians of Destiny, o którym powiem. Lens of Lore było grą, która była wydana przez kultowe studio, chyba Westwood, o ile dobrze pamiętam, chyba przez Westwood. No i X-Wing, kultowy X-Wing. Co Wam powiem, słuchajcie, z X-Wingiem to jest ogólnie ciekawa sprawa, już mówiłem to wielokrotnie, na giełdzie kiedyś miałem kasę na nagranie 5 albo 6 dyskietek i mogłem się zdecydować albo na Wing Commandera, albo na X-Winga. Byłem mocno zorientowany, że chcę tego Wing Commandera, natomiast koniec końców wziąłem X-Winga i pamiętam, że strasznie się tym jarałem. Natomiast nie jarałem się tym, że po pierwsze, gra była dosyć trudna, nie znałem klawiszologii. Grało mi się w to ciężko, ponieważ byłem troszkę przyzwyczajony do troszkę innych symulatorów niż symulatorów kosmicznych, także troszkę tam w to lamiłem. Pamiętam, że później funkcjonował jakiś save czy kod, to był save, który się nazywał chyba Pilot Ace, gdzie były odblokowane wszystkie misje i można było sobie wszystkie obejrzeć cutscenki, a cutscenki w X-Wingu to była najwyższa półka. To było po prostu Gwiezdne Wojny na komputerze. Pamiętam, że jak to zobaczyłem, jak wyglądają te cutscenki, to odpadłem. Później odpalałem X-Winga tylko po to, żeby pooglądać sobie cutscenki. Autentycznie instalowałem, czy tam zgrywałem na dysk, odpalałem Pilot Ace'a i wszystkie cutscenki od początku do końca oglądałem, także, ale gra ogólnie fajna. Wolałem potem, co prawda, TIE Fightera, bo był fajny pomysł, ale X-Wing zapoczątkował taką serię symulatorów kosmicznych z Gwiezdnych Wojen i to będzie bardzo długo trwało. Bardzo długo, bo doczeka się naprawdę kilku bardzo fajnych, wartych zapamiętania gier. No i Michael Jordan i Flight, uważana za jedną z najlepszych w tamtym czasie oczywiście koszykówek. Grało się na takim pseudo-trójwymiarowym boisku. Znaczy, to boisko było trójwymiarowe, postacie były digitalizowane, to były sprite'y, ale tym boiskiem można było obracać. Oczywiście to wtedy te komputery to nie były jakieś super ekstra mocarze, więc jak widzicie było wszędzie czarne tło i tylko w zasadzie to boisko było 3D, znaczy 3D, nawet nie wiem, czy to było takie typowe 3D, czy tam jakieś sztuczki zastosowano, natomiast no Michael Jordan był mega popularny w latach 90. To był najlepszy koszykarz na świecie, wszyscy się jarali, wszyscy mieli czapki Chicago Bulls, kurtki Chicago Bulls, koszulki Chicago Bulls też miałem. Wszyscy się jarali Chicago Bulls, ja nie widziałem żadnego meczu, ale byłem wielkim fanem Chicago Bulls, bo wszyscy byli, presja grupy rówieśniczej. Dobra. 8 numer, grudzień, czyli zamykamy rok 93. Co my tutaj mamy? Z nowości. Pamiętam, że nowości mi strasznie podnosiły ciśnienie z kilku powodów. Ponieważ widziałem, ile będzie fajnych gier i się zastanawiałem, czy starczy mi kasy na to, czy tam będę musiał rodzicom wiercić dziurę w brzuchu, żeby mi dali pieniądze, żebym w te wszystkie gry mógł zagrać. Na początek Alone in the Dark i to jest ciekawostka, ponieważ Alone in the Dark miałem niedługo po tym, jak pojawił się tutaj ten screen. I nie wiem, czy to czasem nie był też grudzień 93 rok, natomiast było to demo, tak naprawdę, demo. To nawet nie powiem, że to demo, to była jakaś taka beta, która po prostu się miejscami wieszała.
I oni, piraci, nagrywali to jako pełną wersję. Ona chyba była aż na 5 dyskietkach i to nawet jest napisane. Demo zawiesza się, zawiera niedokończone pomieszczenia, ale pozwala poczuć powiew przygody, jaką w styczniu przyniesie Alone in the Dark 2. A ja już grałem w grudniu właśnie w demo. Pamiętam, że byłem mocno zirytowany tym, że kupiłem grę na 4 czy 5 dyskietkach i to w ogóle nie działa. Tak? Znaczy działa, ale się wiesza i tu w ogóle potem wymienili mi co prawda na pełną wersję, no ale mogłem co innego kupić, tak? Bloodnet, kultowa przygodówka, połączenie cyberpunka z wampirami, do tego sobie dojdziemy, kiedy pojawi się ona w którymś Secret Service. Tak na krótko tutaj, bo wiadomo, te wszystkie gry pojawią się w Secret Service później. Goblins 3, gra, która pojawiła się to było grane jakiś czas temu, i Seal Team, bardzo fajna gra, w której sterowaliśmy żołnierzami walczącymi w Wietnamie, całkowicie trójwymiarowe otoczenie, wektorowe postacie były co prawda sprite'ami, ale jeżeli miałbym przyrównać do czegoś Seal Team, to przyrównałbym na przykład do Operation Flashpoint, bo to był bardzo podobny klimat. Jeden strzał i też mogłeś zginąć, także tak to wyglądało. Ok. Gry 8-bitowe to ja myślę, że już nawet nie będę omawiał, z tego względu, że już wtedy nie miałem komputera 8-bitowego. Nightmare, zupełnie nie wiem co to jest. Crystal Kingdom Dizzy, jak widzicie, w każdym kolejnym Secret Service pojawia się jakaś część Dizzy'ego. Ja już potem w Dizzy'ego już nie grałem. Znaczy grałem w wersję jakoś na Commodore, ale nigdy jakoś tak nie byłem wielkim fanem, super. Natomiast byłem wielkim fanem Buzz Aldrin Race into Space. I gdy oglądałem pierwszy raz, mówię, no okej, jakaś tam strategia, coś tam, jedziemy dalej. I mój kolega Marcin, który też miał peceta, miał tego Buzza Aldrina i nauczył mnie w niego grać. I powiem Wam, że gra była naprawdę fajna, bo ponieważ byliśmy albo ruskimi, albo Amerykanami i naszym celem było wygrać wyścig kosmiczny, czyli doprowadzić do wylądowania człowieka, o ile dobrze pamiętam, na Księżycu. Wypuszczało się różne rakiety, wysyłało się ludzi w kosmos, stawiało się nowe budynki, naprawdę zaawansowana jak na tamte czasy gra i bardzo ciekawa. I co ciekawe było, te wszystkie na przykład wysyłanie rakiet w kosmos, były to króciutkie, digitalizowane filmy, które można było sobie obejrzeć na komputerze. Naprawdę spoko. Tytuł miło wspominam, aczkolwiek dzisiaj nie wiem, czy bym dał radę jeszcze w to zagrać. Natomiast zagrywałem się w 90-tych latach, tak jak mówię, tylko dzięki temu poznałem tą grę, że mój kolega Marcin ją miał i mi ją po prostu pożyczył. Kolejny symulator, Falcon 3.0, nie będę już tutaj przy tych symulatorach zostawał. Robocop 3. Robocop 3 to też była ciekawa gra, ponieważ to była taka gra troszkę first person perspective, tutaj mamy, całkowicie wektorowa, gdzie sterowaliśmy oczywiście Robocopem i mieliśmy na przykład, zabijaliśmy tutaj widać takie czarne postacie, to byli ludzie. Jeżeli się jechało samochodem, to jak z boku się ustawiło kamerę, to właśnie widzieliśmy Robocopa i ona była podzielona na kilka takich segmentów, jazda samochodem, schodzenie i strzelanie, bardzo trudna była gra. Aczkolwiek no, była to gra, myślę, że można było ją zaliczyć do gier FPS i troszkę w nią grałem. Zresztą w latach 90. Robocop był absolutnym fenomenem, podobnie zresztą jak Michael Jordan, także Robocopem jarali się wszyscy. No i Tajemnica Statuetki, która gra stworzona przez Metropolis i Adriana Chmielarza. Adrian Chmielarz, który był akurat na wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu, postrzelał sobie kilka fotek i potem uznał, że te fotki po prostu wrzuci do gry. I tak też się stało. I cała Tajemnica Statuetki to fotki Adriana Chmielarza z wakacji na Lazurowym Wybrzeżu. Fajny tytuł, fajnie się w to grało, aczkolwiek gra była mega statyczna, tam nie było ani jednego elementu, który był animowany. Ani jednego. To było trochę tak, że już świat poszedł do przodu, już gry Sierry, gry LucasArtsu, w Polsce pierwsza gra przygodowa na obrazkach. Także to był taki powiew lat 80., początku lat 80. Goniliśmy cały świat i całe szczęście w końcu nam się to uda. Strike Commanderze kilka słów mówiłem przy okazji Ace Combat. Bardzo fajny symulator. Tutaj no powiem, że akurat grałem, wymagania miał kosmiczne. Strike Commander wymagania miał kosmiczne. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Tu mamy KGB, czyli tak będą takie strony czarno-białe. Na przykład mamy wywiad z Adrianem Chmielarzem, proszę bardzo, i z Grzegorzem Miechowskim.
I tutaj mamy Adriana Chmielarza, jeszcze miał włosy wtedy, w tamtym czasie. Troszkę informacji o symulatorach, supery, które już będę pomijał, tips, tricks. Wydaje mi się, że te strony czarno-białe miały po prostu obniżyć koszt czasopisma, zwłaszcza, że to nie były jakieś super ekstra informacje, które wymagały kolorowych stron, więc taka wkładka jak najbardziej. No i Strike Commander. Strike Commander miał naprawdę fajną grafikę, tutaj widać szczególnie, że już jak leciałeś nad miastem, no to wyglądało jak miasto, a nie wektorowe bryły, także było to oteksturowane i to była w tamtym czasie nowość. Wymagania to miało okrutne i to, co było fajne, po raz pierwszy w grach, w symulatorach wprowadzono jakąś fabułę, gdzie te wszystkie misje pomiędzy, które żeśmy wykonywali, one jakoś ze sobą się łączyły, bo wcześniej to było tak, lecisz sobie misję tu, lecisz sobie misję tam, nie było jakiegoś związku pomiędzy nimi. Strike Commander wprowadzał misje, które między sobą jakoś wynikały z siebie i to było nowe i przez to myślę, że Strike Commander się bardzo graczom podobał. Mi się strasznie podobał. Ja uwielbiałem Strike Commandera. Nie pamiętam, czy mi się udało go skończyć, bo mi to kiepsko chodziło, bo wtedy grałem w to na 386 33 MHz, ale grałem i jarałem się tym okrutnie. Warto wspomnieć, że firma, która zrobiła Strike Commandera, Origin, później będzie brylowała w grach, które będą miały bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Kiedy w latach 90. krążyła taka właśnie, nie wiem, anegdotka, czy takie stwierdzenie, że jeżeli robi grę Origin, to na pewno ona wyprzedza swoje czasy. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale tak już kiedyś mówiono. Ok, Quest for Glory nie grałem. Heart of China to podobnie jak Tajemnice Statuetki, gra oparta głównie na screenach. Niestety też w nią nie grałem, aczkolwiek chciałem w nią zagrać, bo to jest gra Dynamixu, więc myślę, że jako gra przygodowa, między innymi, znaczy powinna być spoko, ale nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mi się chciało. Shadow of the Comet jest grą, która była w to było grane. Jest to gra oparta na powieści Lovecrafta i bardzo mocno nawiązywała do Eternama. Znaczy, nawet chyba to ta sama Infogrames, tak, ta sama firma zrobiła co grę Eternam. Czyli mieliśmy na przykład podczas dialogów duże rysunki postaci, aczkolwiek nie było one tak bardzo animowane jak w Eternamie. No i tutaj bardzo często twórcy postanowili, że jak czasami jakaś postać się pojawia, no to nie będą wymyślać postaci, tylko wezmą postać jakiegoś na przykład z filmu i ją tam trochę podrysują i będzie wyglądała. I tak na przykład tutaj faktycznie mieliśmy Jacka Nicholsona, tutaj mieliśmy samego Lovecrafta. Tych twarzy było więcej rozpoznawalnych. Dzisiaj to już może nie są jakieś postacie, znaczy aktorzy, których pamiętamy, ale ogólnie tak to było, że większość tych postaci to gdzieś tam już żeśmy je widzieli, tak? Oczywiście bez zgody, bo na przykład Jack Nicholson nie użyczał swojego wizerunku, tylko był tak troszkę podrysowany, tak? Natomiast sama gra bardzo spoko, jako fan prozy Lovecrafta muszę przyznać, że grało w to się naprawdę świetnie i był klimat Lovecraftowski, także nie jest to taka gra jak teraz niedawno wydane Call of Cthulhu, bardziej statyczna, bo gry przygodowe były bardziej statyczne, ale warto w nią zagrać, myślę. Warto w nią zagrać, bo nadal ma taki bardzo niepokojący klimat. Master of Orion, grałem w trzecią część jakiś czas temu. W pierwszą część grałem chyba najwięcej, albo w dwójkę, nie pamiętam już. Lubiłem tą grę ogólnie, to taka kosmiczna strategia ekonomiczna. Fajnie się w to grało, aczkolwiek było coś takiego, że te gry ekonomiczne, strategiczne były kiedyś o wiele bardziej skomplikowane. Z czasem te gry bardzo uległy ułatwieniom, pewnym takim usprawnieniom i w te gry po prostu dzisiaj się gra o wiele przyjemniej. To jest trochę tak, że jak kupowałeś taką grę jak Master of Orion 1, to wiedziałeś, że to będzie, żeby się nauczyć w to grać, to tam będziesz musiał kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin poświęcić, żeby ogarnąć, o co w ogóle chodzi. Także to były takie gry dla wytrwałych i dla cierpliwych. Der Patricer, nie mam zielonego pojęcia, cóż to. Empire of the Angel i mamy tutaj chińskie bajki, nie wiem, to też jakaś strategia turowa i manga balanga. Oczywiście największy screen to tam, gdzie było widać kawałek cyca, no wiadomo. Głównie Secret Service czytała męska część społeczności.
Laser Squad niestety nie grałem. Tom i Jerry, ale to nie jest ta wersja Tom i Jerry, to jest jakaś zręcznościówka. W tą wersję Tom i Jerry nie grałem, grałem w troszkę inną, w Katastrof chyba to się nazywało, a to jest jakaś zręcznościówka. Deuteros. Też nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Z tego co widzę, gra wyszła tylko na Amigę. Arek takich gier nie lubił, więc jak nie lubił, to po prostu tę grę nie grałem i tyle. Cruise for a Corpse to gra od Delphin Software, czyli od tych, co wydali Flashbacka. I była to gra przygodowa, gdzie na statku było jakieś morderstwo i bawiliśmy się w detektywa, żeby to morderstwo, kto zabił, dojść do tego, kto zabił. Nie grałem, aczkolwiek jakoś z tego opisu nie zachęcało mnie to, żeby tą grę sprawdzić. Jakoś tak słabo. No i mieliśmy tutaj oczywiście reklamę tajemnicy statuetki. Natomiast na końcu jest ciekawy tytuł Jurassic Park i tutaj mamy kolejną grę, która w pewien sposób można powiedzieć, że nawet wyprzedziła Duma, jeżeli chodzi o gry FPP, ponieważ gra składała się z 3 minigier. Pierwsza gra polegała na tym, że chodziliśmy takim małym ludkiem, troszkę jak Cannon Fodder, wyglądało to bądź Alien Bread. No i strzelaliśmy do dinozaurów. Jeżeli nam się udało przejść, mieliśmy drugą część, która była według mnie najciekawsza i była to gra FPP, gdzie chodziliśmy po bunkrze i walczyliśmy z velociraptorami. Ta część, ta chapter wymagał jakichś okrutnych mocy przerobowych procesora, także to za dobrze mi nie chodziło, aczkolwiek grafika w tych lokacjach w mojej opinii wyglądała nawet lepiej niż wydany troszkę później Doom. Naprawdę pod kątem tego, jak było to zrobione, bardzo realistycznie, może tak, bardzo realistycznie. To zresztą widać na tym screenie, nie wiem czy to widać, ja może tu trochę wezmę, bo żeby sobie uświadomić jak to wyglądało. Czekajcie, nie tak, to będzie do góry nogami. O właśnie, tutaj. Wyglądało to bardzo realistycznie, oczywiście był płynny, pełen ruch, tak jak w grach typu Wolfenstein. Tak to wyglądało. Fajny poziom. Uwielbiałem tą drugą część, drugi chapter z Parku Jurajskiego. No i 9 numer, czyli styczeń 94. Na okładce mamy Larego z Larego 6. Okej. No i jedziemy. Co mamy w nowościach? Incredible Toons. Pamiętacie, mówiłem, że obok Incredible Machine było Incredible Toons, które mi się fantastycznie podobało. Będę o tym opowiadał. Police Quest 4. Aha, czyli jednak Police Quest 4 to nie był jeszcze SWAT. Czyli Police Quest 5 to był SWAT. Wprowadziłem Was w błąd. Ok. Zapomniałem. Myślałem, że trójka Daryl Gates się nazywał ten policjant. O właśnie. Bo to jest Open Season jeszcze. No tak, Open Season był 4. częścią. Ok, to o tym zapomniałem. Z tego, co mnie interesowało, to na pewno Sam & Max, kolejna gra LucasArtsu, która wyglądała po prostu fenomenalnie. Na tych malutkich screenach ja sobie wyobrażałem, że to wszystko się rusza, animuje, że to będzie mega, mega super gra. Dobra, Dynamics, jak się pisze gry, to jakiś wywiad z Dynamicsem. Gry 8-bitowe już, zobaczcie, już nawet screenów nie było, tylko jakieś takie, no cztu były, tak, zrobione, ale jakieś takie w ogóle bida te opisy. Widać było, że 8-bitowe komputery już umierają. Great Escape grałem na Commodore. Fajny tytuł, gdzie uciekaliśmy z obozu jenieckiego. Polegało to na tym, że musieliśmy brać udział w obozowym życiu, czyli jak był apel, to trzeba było się stawić na apel, tam iść do stołówki, a w międzyczasie kombinowało się, jak się z tego więzienia wydostać. Bardzo fajna gra. Troszkę czasu nad nią pamiętam, że spędziłem. Lotus 3, czyli kultowe wyścigi zerżnięte w bardzo okrutny sposób z Outrana. Z tym, że mieliśmy w zasadzie w Outranie się chyba jeździło Ferrari, tutaj mieliśmy Lotusa i będzie jeszcze jedna gra dokładnie na tym samym polegała i będzie się nazywała Jaguar, nie wiem, XJ20 czy coś takiego. Jako, że nie przepadałem za samochodówkami, aczkolwiek grałem troszkę w nie, aczkolwiek może nie w Lotusa, tylko najwięcej z tego typu gier grałem w Crazy Cars 3.
ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. No i kultowa Duna 2, czyli można powiedzieć, że niektórzy mówią, że to pierwszy RTS. Niektórzy mówią, że pierwszym RTS-em był chyba Herzog 2. Natomiast ja uważam, że no takim założeniami typ dzisiejszych RTS-ów właśnie był Dune 2. I pamiętam, że podszedłem do tego bardzo nieufnie, ale jak zacząłem w to grać, god damn it, jakie to było dobre. Było to mnóstwo irytujących rzeczy. Nie było kolejkowania, na przykład budowania jednostek, więc jeżeli chciałeś zbudować 10 żołnierzy, to musiałeś 10 razy kliknąć. No i to, że kiedy budowałeś budynki, musiałeś zawsze postawić na początek betonowy podkład. To mnie doprowadzało do szału, ale gra była mega dobra. Aczkolwiek ja grałem akurat wtedy Harkonnenami, czyli mieli oni takie jednostki czerwone, strasznie wolne, także ta gra wymaga ode mnie anielskiej cierpliwości, bo to tak wolno te jednostki, pamiętam, jeździły. Kadawer nie grałem, aczkolwiek wiem, co to jest. No i Sensible Soccer, czy muszę mówić Sensible Soccer, kultowa piła od studia Sensible, która będzie potem wydawała gry z małymi ludzikami. Pojawi się potem Cannon Fodder i jeszcze pojawi się Sensible Golf, którym nikt dzisiaj pewnie nie pamięta. Natomiast warto wspomnieć, że Sensible Soccer była polska drużyna. Nie wiem, czy tutaj byli jacyś znani. Józef Wandzik, Waldoch, nie, no to chyba tak. Warzęcha, to normalnie chyba Ziober, Kosecki. Także to byli chyba normalnie Juskowiak, oryginalny skład. Także Sensible Soccer się grało. Grało się dlatego, że wszyscy grali, ale grało się też dlatego, że była to tak fenomenalna piłka. Ja nigdy za piłką nie przepadałem. W swoim życiu akceptowałem tylko chyba 3 piłki. Sensible Soccer, Actua, Soccer i którąś tam FIFA. Inne rzeczy mnie za bardzo nie interesowały, ale to było fajnie. Pepper's Adventure in Time, czyli Sierra Learning. Wprowadzano taką serię gier, w których można było się coś nauczyć. I Pepper's Adventure in Time był dosyć fajnym tytułem, ponieważ to wygląda troszkę tak dziecinnie, ale gra była spoko, fajnie pomyślana. Przenosiliśmy się do czasów, kiedy początku Stanów Zjednoczonych i tam były jakieś zawirowania w czasoprzestrzeni, więc musieliśmy naprawić pewne nieścisłości w historii. Jako właśnie taka dziewczynka, ona miała do pomocy takiego psa. Pies się nazywał Lockjaw. No i muszę przyznać, że to było fajne. Spotkało się Bena Franklina. Gra była bardzo sympatyczna, nie można było zginąć. Bardzo fajnie się w to grało. Bardzo taka pozytywna, lekka, przyjemna, bez wypełniania jakichś biurokratycznych karteluszek jak w Police Questie. Fajnie się w to grało, bardzo miło wspominam, pomimo że gra była ogólnie uważana za tytuł dla dzieci. Tutaj mamy Larego 6, zaraz sobie do Larego 6 przejdziemy. Bezkarność gwarantowana, wyniki ankiety, to jest dosyć ciekawe, słuchajcie. Mieliśmy rok 94, no pewnie ankieta była gdzieś w 93 roku, ale Secret Service 97% osób samców czytało. Natomiast ciekawsze jest komputery 8-bitowe. Nadal Commodore był bardzo mocny w Polsce, 58%. Z 16-bitowych, no nie da się tutaj ukryć, że najwięcej osób miało Amigę, ale PC był na drugim miejscu. To już trzeba przyznać, że jakoś to robiło wrażenie. Natomiast w strukturze wszystkich komputerów najwięcej było Amigi, 36%, potem PC-ów 31%, ale na przykład komputery 8-bitowe, i tutaj policzę je razem, czyli na przykład Atari i Commodore, razem miały 33%, także jeszcze 1/3 polskich graczy nadal grała na komputerach 8-bitowych, także no to coś znaczy, tak? Źródła programów, głównie kolega Studio, nie wiem o co chodziło z studiem, giełda, legalni, jasne, tutaj był niezły kant, legalni, tyle. Oczywiście. No i na przykład karty graficzne w PC-tach 90% VGA. No i to wiecie, no to już VGA to już była taka karta, która wyświetlała te 256 kolorów, jeżeli miałeś tam nawet więcej, czy nawet 16 milionów. Natomiast Herkules, CGA i EGA, no to już mało kto wtedy używał, to się tam nie da ukryć. Ok. Informacje na temat samolotów, tipsy, triki, które pominiemy.
Przecieki, no i Larry Szóstka, spory odcinek, w 100. odcinku to było grane, omówiłem wszystkie części Larego. W mojej opinii Larry Szóstka był bardzo niefajną częścią pod tym kątem, że był bardzo pomazany, grafika była kiepska. Ogromny krok w tył w stosunku do części 5 w mojej opinii, także nie była to super zła gra, nie była zła, ale powiedzmy po 5 części wymagałem czegoś więcej. No i King Quest 5. Zauważcie, że King Quest 5 pojawił się dosyć późno, 94 rok, gra była z 92 i ona się już wcześniej pojawił opis w Top Secrecie, dopiero w Secret. Pewnie nie musieli czymś zapełnić. Albo to trochę było tak, że co mieli, to kto tam coś napisał ciekawego, wysyłał, to oni po prostu wrzucali, no bo żeby zapełnić numer. I tutaj King Quest 5, tak jak mówiłem, bardzo mi się podobała ta grafika, ale jak już zagrałem, to już nie byłem aż tak bardzo przekonany. No i omawiany wcześniej właśnie Seal Team, tak jak powiedziałem, trochę gra nawiązująca w pewien sposób mechaniką, to można powiedzieć praszczur Operation Flashpoint. Mieliśmy oddział 3 komandosów SEAL, mogliśmy im wydawać rozkazy, walczyliśmy z Wietkongiem, sprawdzaliśmy na przykład budynki, były na przykład booby traps, czyli pułapki zastawione przez Wietkong. Dużo rzeczy zostało tutaj wtłoczone w tą grę, która zajmowała chyba 4 dyskietki, mi się wydawało, że 2. Grało się w to naprawdę bardzo fajnie, aczkolwiek gra była dosyć trudna, szczególnie, że no, wymagała bardzo dużo uwagi, jeżeli się coś robiło, bo zginąć było mega łatwo, mega łatwo. Mógł Cię na przykład strącić Twój helikopter, jeżeli źle zapowiedziałeś, że chcesz zrzut na przykład, czy tam samolot na palmu, to Cię mógł po prostu strącić, także no i oczywiście też można było tutaj przeszukiwać, słuchajcie, ciała, ustawiać szyk, w jakim się poruszacie. Bardzo fajny tytuł, bardzo fajny tytuł. Uważam, że bardzo na tamte czasy bardzo złożony, jeżeli chodzi o tego typu gry. Flight Simulator 5, czyli symulator latania samolotem, zawsze miał fenomenalną grafikę, aczkolwiek później zostanie ona pobita przez Flight Unlimited, w której będzie pracował twórca późniejszego Trespassera i twórca pierwszego Xboxa, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Gramy w statki, to jakaś chyba gra w statki po prostu. No i ten Privateer, wiem, że mnóstwo ludzi się strasznie tym podniecało, że jest to bardzo fajna gra, natomiast troszkę ta gra, brakowało mi w niej trochę więcej akcji. W X-Wingu, w Wing Commanderze mieliśmy określone misje, było więcej akcji. Tutaj to było dla mnie trochę takie flaki z olejem, latanie z jednego miejsca, sprzedawanie takie. Dopiero druga część Privateera to naprawi. Ojej, zadzwonił mi budzik. No już jestem, wybaczcie, budzik miałem ustawiony. Także Privateer nie był złą grą, aczkolwiek z takich Space Simów wolałem chyba jednak X-Winga, a już na pewno wolałem Wing Commandera. Oczywiście ta gra była Originu, czyli miała okrutne wymagania sprzętowe. No okej. F-15 Strike Eagle, czyli kolejna symulacja. I tutaj jest ciekawostka, bo na tym Strike Eagle, który też jest z 1993 roku, widać różnicę przy na przykład takim Strike Commanderze i chociażby Privateerze, które wykorzystują. Znaczy Privateer to tak naprawdę nie korzystał z grafiki wektorowej, tylko korzystał ze sprite'ów, ale Strike Commander miał już grafikę tła, czy tam lokacje, po których lataliśmy, miał już oteksturowane, natomiast F-15 Strike Eagle nadal korzystał z grafiki czysto wektorowej, bez żadnych tekstur, także wyglądało to strasznie biednie, jeżeli się przyrównało do takiego fenomenalnego Strike Commandera, który wyglądał w ruchu super, tak? A tutaj mieliśmy na przykład budynek, to był tylko sześcianik szary, także coś za coś. No niestety, tutaj tych gier nie znam, Stronghold, Harpoon, Lost Vikings, ojej, ile ja się nagrałem w Lost Vikings, fantastyczna gra, gdzie sterowaliśmy trójką równocześnie z trójką wikingów, znaczy przełączaliśmy się pomiędzy trójką wikingów, każdy z nich miał inne możliwości. Z mieczem gość mógł walczyć i strzelać z łuku. Z czerwoną brodą mógł skakać wysoko, bo ci pozostali nie mogli, a ten na przykład z tarczą mógł chronić przed strzałami. I używając tych
umiejętności każdego z nich. A, jeszcze ten z tarczą mógł skakać z dużych wysokości i na tarczy spadać jak na spadochronie. Używając umiejętności każdego z nich przechodziło się plansze, które były naprawdę bardzo, bardzo pomysłowe. A to jeden, nie wiem, stawiał tarczę i bronił przed czymś, co strzela, drugi tam przeskakiwał. Później będzie to skopiowane w takiej troszkę innej grze, która będzie się nazywała Fury of the Furious, gdzie będzie się sterowało takimi kolorowymi pomponami, gdzie też każdy będzie miał troszkę inne umiejętności. Natomiast pierwsza część Lost Vikings, zagrywaliśmy się w tym. I ja, i Jarek z Bylu, wszyscy mieli Lost Vikings, wszyscy się w to zagrywali. Poziomy były naprawdę bardzo sprytnie zrobione, wymagały sporo dalsze, tak? Sporo takiego kombinowania, ale gra była mega satysfakcjonująca i fajny pomysł ogólnie, muszę przyznać. Bardzo fajny pomysł. Chuck Yeager Air Combat, czyli kolejny symulator, w który co prawda grałem i tutaj ciekawostka, chyba dlatego, że właśnie mój kolega Marcin tą grę miał i on mi ją pożyczył. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, nie byłem jakimś wielkim fanem Chuck Yeagera. Już po Strike Commanderze to już mało który symulator mi się podobał, szczerze mówiąc, jak patrzyłem na te wektorowe, na przykład, no, górki czy tam domki, to już mnie to trochę odrzucało. Już Strike Commander bardzo wysoko postawił poprzeczkę, więc te wszystkie wektorowe symulatory zaczynały mnie już po prostu odrzucać. No i na koniec mamy Rocketeer, czyli grę na podstawie filmu, tak? Filmu? Czy to był Rocket Ranger? Rocketeer? Chyba tak, na podstawie filmu. Film widziałem dawno temu, ale był chyba tak dobry, że nie zapamiętałem, ani co tam się w ogóle działo. Natomiast w grę chyba grałem, ale jakoś tak przyznam szczerze, że mało sumiennie, bo zupełnie jej nie pamiętam. Coś tam się grało, ale nie kojarzę z tego. Zupełnie tej gry nie kojarzę. Ogólnie te gry na podstawie filmów to było takie, wiecie, zapchaj dziury, nie? Wydać cokolwiek, żeby jeszcze zgarnąć od graczy, którym film się podobał, jakieś pieniądze. Także no tak. No i dobra, na tym się zatrzymamy. Mam jeszcze co prawda przygotowany jeden numer, ale widzę, że już nam wyszło 51 minut. Miało być krótko, fantastycznie. Wyszło krótko, wyszło jak zawsze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że chcecie słuchać o kolejnych moich przygodach z grami, bo tych, no powiedzmy, tych numerów jest jeszcze sporo. Także odcinków będzie jeszcze dużo. Nie zabraknie mi materiału, żeby nagrywać odcinki. Także jeżeli chcecie, dajcie znać, możecie komentować, pisać w komentarzach, możecie tam, nie wiem, dać łapkę czy coś, żebym widział, że ktoś to ogląda i chcecie tego więcej, żeby Wam poopowiadać o kolejnych czasopismach i przy okazji kolejnych takich moich przygodach z grami. Troszkę to nam tak zastąpiło serię Pogadajmy i topki od lat 90. i myślę, że fajnie to wymyśliłem. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie zetknięcie z retro poprzez czasopisma i moje opowieści, i moich jakichś tam przygodach, które z grami mnie jakoś tutaj wiązały. Także czekam na wasz feedback. To tyle. Pozdrawiam, Synergik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.